Co tak naprawdę oznacza wiadomość od twórcy Skibidi Toilet, bo on się już ujawnił w całej tej serii, udzielając głosu dla postaci sekretnego agenta. Zapraszam, obejrzyjmy sobie to i dzisiaj razem sobie porozmawiamy właśnie na ten temat, więc łapeczka, będzie bardzo mi miło, subskrybujcie i lecimy. No właśnie, po której stronie myślicie jest ten sekretny agent? No wszystko wskazuje, że po stronie kamer sojuszu. Natomiast ja jeszcze mam takie wątpliwości co od niego, czy on czasem nie wykorzysta tego sojuszu do czegoś okrutnego. No właśnie, czy część piąta będzie? Już teraz wam mogę powiedzieć, że nie, bo Boom stworzył jakby cały odcinek, już połączył, 67 i obecnie jest najdłuższym odcinkiem. Teraz obecnie czekamy na odcinek 68. Dobra, lecimy. Co on tutaj ciekawego nam powiedział? The series started where the last series ended, but there is a slight difference. If part 3 ended with us seeing TV Man Titan and that's it. In 4, the same scene is a little different. TV Man destroys the scientist's puppet, and then we can see not only him, but also cameraman. No tak, tutaj już jakby podsumowanie tego odcinka, co się tam działo. No ale to, moi drodzy, to akurat wiemy. I właśnie z tą szkiełkiem, który ma chronić przed promieniowaniem, to jest ciekawe. Wydaje się, że TV Meni oglądali, wiedzą co się dzieje. Po prostu oni to widzieli wszystko na tych kamerach, które tutaj były. I oni widzieli to co my, a nawet jeszcze więcej. Dlatego on zabrał z sobą to szkiełko dodatkowe, nie? Także to jest ciekawe. Nie, to nie jest to samo, to jest na 100% jest to samo. W ogóle ocencie mój kubeczek od 1 do 10. Teraz nie mam kufla. Dobra. Tak, bez dźgania. Zażartował. Widzicie, TV Man ma nawet poczucie humoru. Myślę, że ten Tytan TV Man ma większe poczucie humoru niż ci normalni TV Meni. Nie? Trzeba przyznać. Then an explosion sounds, and 3 fake G-Man and a few other Skibidi appear in front of us. You can see that they don't have a crack on their foreheads. Apparently, the toilet scientist didn't even try to disguise them as real G-Man. And I have a question for these Skibidi. Have they lost their fear to threaten TV Man Titan? 67 episodes have already passed, and there was no brains. And there is no brains. This G-Man has 11 lasers, and they're old. But it's understandable I wouldn't give normal lasers to such a jerk. To wygląda jak trochę nieudane próby eksperymentów na G-Manie i to co zostało to są resztki jakby sił tych Skibidi Toilet, które mają chronić tą bazę, nie? No i tak jak on wspomniał, to są raczej te okulary, im na nic się nie zdadzą z tym promieniowaniem, które ma obecnie, tej mocy, którą ma obecnie Tytan TV Man. These fake G-Man are too weak. Also, the G-Man in the middle has an arsenal of missiles. Asshole, what are you gonna do when your rockets run out? No właśnie, 16 rakiet ma, to jak je zużyje. Mam nadzieję, że podczas, wiecie, może się okazać, że na przykład, nie wiem, tu była taka koszmarna, trudna walka z naukowcem i przetrwali to Tytani, a tu będą walczyć z czymś takim i taki Tytan kamera doszczętnie zostanie zniszczony przez nich. W takiej słabej potyczce można by było powiedzieć. Cut off one of their places so they don't multiply. Next, POV cameraman turns his head back to the Titans. TV Man has already prepared to fight. You can see the different emotions on his screens. He thrusts his sword forward and goes to break the pottery. Myślę, że sam TV Man byłby w stanie sobie bez problemu poradzić z tymi Skibidi toaletami. Uses his jetpack, and as he flies past the cameraman's POV, no chyba, że Tytan kamera znowu sobie doczepi rękę, nie? I think it's all about his sword. More specifically, the material it's made of. This material causes interference with the camera. Speakerman makes a gesture with his hands. Apparently he realizes that TV-Man can handle himself, and that by and large, he will be useless there. But standing on the sidelines is also uncomfortable. So he decides to go to his aid, and Cameraman didn't stand aside either, and went forward to help his brothers. What he's going to help them with. He's got one... A patrzcie, jak się Tytan popatrzył na tego. Moim zdaniem, kurde, no powinni go ewakuować. Dlaczego tego nie robią?
wygląda na to, że to jest jakby... To muszą opanować tą bazę Skibidi Toilet, bo inaczej będzie ciężko, nie? Nie ma odwrotu już teraz. Next, suddenly the cameraman's POV gets interference. It turns out Dafuq is contacting him directly. No właśnie, i twórca serii ją ogłosił, ujawnił. That moment erases all the theories about the secret agent and makes us realize that Dafuq is on the side of the Alliance. Cameraman looks to his left. No właśnie, wszystko ku temu się skłania, że sekretny agent jest po stronie sojuszu, a ja dalej mam wątpliwości. Let me tell you why I think he's real. The last time we saw him, it was before he infected the Speaker Man, and he was small in size. This scientist isn't big either, which lets us know he's a real scientist. Also, he has fishy eyes, and he has glasses. Also, apparently it realized it was too slow, so it improved its body, adding spider legs. He didn't just add these technologies to other Skibidi. He was testing the technology, and he chose the best ones and adopted. I tak, słuchajcie, ten naukowiec teraz różni się od tego, którego widzieliśmy, jak była ta pierwsza scena z infekcją. Więc pytanie, czy... No bo tu już nie ma tego swojego, wiecie, on miał z boku takie... Got a hidden laser in the back. You can see a little blue screen here. I think he's getting information from the other Skibidi through it, but what's he doing here? I have two theories. One, he's remotely controlling this huge puppet from afar. Then there's another theory I don't believe in as much, but I'll tell you anyway. Perhaps all this time, the real toilet scientist has been sitting inside this puppet. But if that's the case... A nie, to już jest troszkę słabe. No jak może ten naukowiec siedzieć w każdych z tych... Nie, to by nie przeżył. On po prostu... Myślę, że one są... Akurat tego naukowca to może kontrolował, ale reszta raczej była świadomych mniej więcej tych Skibidi Toilet. Write about it in the comments. I'm still leaning towards my first theory. I don't think the scientist has the courage to get inside his puppet. First of all, Skibidi are very cowardly. And secondly, I don't think the scientist ruled out the possibility that the puppet could be destroyed. But in any case, in the beginning he was insanely confident that everything would work out. When the real scientist was controlling the puppet, I think... No zastanawiam się, dlaczego naukowiec nie wziął pod uwagę tego, że Tytan TV Man może wrócić, nie? His emotions were also transmitted. There's no other way to explain why his robot was smiling or scared. Robots have no feelings, which means that all emotions... Ale to nie musi być tylko robot, to może być klon po prostu naukowca, nie? Were also transmitted from the owner to the puppet. Next, the scientist notices that the POV cameraman is looking at him and pulls out his laser and shoots at him. Cameraman manages to dodge, pulls out his two bazookas, and fires back. But the scientist manages to dodge and flies away. Cameraman flies after him in pursuit. The scientist flew into this tunnel in the mountain. I don't understand why he couldn't just do that and not attract the attention of cameraman or anyone else. Well, we don't understand Skibidi's stupid logic. The doors close. Cameraman hits his head. You can tell by the static, but he still manages to get in. By the way, at this point you can realize that the cameraman is wearing a blue shirt. I think that's another important character in the show. Czy on będzie aż tak istotny? No ma niebieską koszulę, nie? To może... No tu jest to logo. Second version of it. Now I will show you the first one. For reasons unknown to me. Gesture, Skibidi toy, as well as G-Man in the middle and two... No właśnie, słuchajcie, jak wam to wygląda na toalety, no dobra, ta niższa to okej, ale tu ten ekran jest za duży, to wygląda jak komputer albo telewizor, bo zwykle toalety mają wąskie te końcówki, nie? Sprawdźcie na swoją toaletę, no nie macie chyba takiej szerokiej, nie? U góry tej końcówki, gdzie woda się mieści. A to wygląda jak telewizor. The Black Speaker Man comes in as well. We also see a new Speaker Man with a baton, which is wrapped in sharp wire. Although they usually use knives, but it doesn't matter what they use. No mi się ta pałka kojarzy właśnie z The Walking Dead i z Neganem. No ale niestety, no zobaczymy, słuchajcie, mamy kolejne 7 dni czekania, czy 8. Zobaczymy, co teraz będzie. No atmosfera jest bardziej taka wiecie, sekrety, jest dużo sekretów i mega. Może nie będzie już tyle walki, ale chcemy wiedzieć, co się tam wydarzy w środku, co będzie i tak dalej. Trzymajcie się, do zobaczenia.